Cześć, tu Dorota. Witajcie na moim kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was bardzo ważną lekcję. To jest lekcja na temat słowa się. Co to znaczy się? Naprawdę często słyszę to pytanie i wiem, że osoby, które uczą się języka polskiego, mają problem z tym się. Ale dajcie mi maksymalnie 15 minut, a wszystko będzie jasne. Ale zanim zaczniemy lekcję, to zapiszcie się koniecznie na mój newsletter. I już w pierwszym newsletterze dostaniecie darmowy kurs wideo z ćwiczeniami. Oprócz tego, co 2 tygodnie będziecie dostawać ekskluzywne lekcje wideo też z ćwiczeniami. A dlaczego ekskluzywne? Bo te lekcje to nie są lekcje z YouTube'a. Te lekcje są dostępne tylko dla osób, które zapisały się na mój newsletter. Do każdej lekcji też są ćwiczenia. Także naprawdę warto się zapisać, bo będziecie dostawać ciekawe i praktyczne materiały. I sprawdźcie też moje inne kursy wideo, które są na mojej stronie polishwithdorota.pl. A teraz zaczynamy już lekcję. Co to znaczy się? Się w języku polskim działa na 4 sposoby. Sposób numer 1. Posłuchajcie przykładu. Jest mama i dziecko. Codziennie rano mama budzi dziecko, myje dziecko, ubiera dziecko. Ale mama też budzi się, myje się i ubiera się. Tutaj się to znaczy własną osobę. Myje się. Myję dziecko i myję się. Ubieram dziecko i ubieram się. Uwaga, jest jeszcze taka dłuższa forma tego słowa, to jest siebie. I czasami, kiedy chcemy coś podkreślić, możemy powiedzieć: ubieram siebie, nie ciebie, nie jego, tylko siebie. Myję siebie, nie myję dziecka, myję siebie. Ale normalnie mówimy: myję się, ubieram się, budzę się. Tak działa naprawdę dużo czasowników. Na przykład myć się, budzić się, ubierać się i na przykład czesać się. Ale nie wszystkie czasowniki tak będą działać. Na przykład pracować się, to nie ma sensu. Więc uwaga, nie wszystkie czasowniki tak działają, bo nie wszystkie akcje możemy robić dla kogoś i dla siebie. I zobaczcie, po polsku to jest łatwe, bo zawsze mamy się. Co to znaczy zawsze? To znaczy, że mówimy: ja myję się, ty myjesz się, on myje się, ona myje się, ono myje się, my myjemy się, wy myjecie się, oni, one myją się. Bo po angielsku macie myself, yourself, herself,
themselves i tak dalej. Po hiszpańsku i po włosku też każda osoba ma swoją formę się, a po polsku zawsze jest się, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Sposób numer 2. Posłuchajcie przykładu. Jest Adam i jest Ewa. Adam i Ewa znają się bardzo długo. Adam i Ewa bardzo się kochają. To znaczy, że Adam zna Ewę, a Ewa zna Adama. I to znaczy, że Adam kocha Ewę, a Ewa kocha Adama. Jeśli mówimy o dwóch osobach lub o grupie osób, to wtedy się może znaczyć, że osoba A na przykład kocha osobę B, a osoba B kocha osobę A. Oni się kochają. No dobrze, ale na przykład Adam i Ewa się myją. Adam i Ewa się ubierają. Czy to znaczy, że Adam myje Ewę, a Ewa myje Adama? Czy to znaczy, że Adam ubiera Ewę, a Ewa ubiera Adama? Potencjalnie tak. Niektóre czasowniki tak działają, że naturalnie wiemy, że to znaczy, że oni znają się nawzajem, kochają się nawzajem, ale przy tych czasownikach myć się i ubierać się, to trochę dziwnie to brzmi, prawda? To jest takie nienaturalne, że oni się myją nawzajem albo się ubierają nawzajem. Potencjalnie może tak być, ale jeśli chcecie powiedzieć, że Adam myje Ewę, a Ewa myje Adama, że Adam ubiera Ewę, a Ewa ubiera Adama, wtedy najlepiej dodać słowo nawzajem. I to właśnie znaczy od osoby A do osoby B i od osoby B do osoby A. Więc oni myją się nawzajem. Oni ubierają się nawzajem, ale normalnie, kiedy mówimy Adam i Ewa się myją, to raczej znaczy, że Adam myje siebie i Ewa myje siebie. Więc uwaga, sposób numer 1. Się to znaczy własną osobę, a sposób numer 2 to znaczy nawzajem. Adam kocha Ewę, a Ewa kocha Adama. Adam i Ewa się kochają i możemy dodać kochają się nawzajem. Sposób numer 3. Się może zmienić znaczenie słowa. Może zmienić to znaczenie trochę, a może zmienić to znaczenie zupełnie. Posłuchajcie przykładów. Spotykać, spotykać się. Spotykam Adama czasami w sklepie. To znaczy, że ja nie planuję tego spotkania, po prostu idę do sklepu, Adam mieszka tutaj blisko i czasami go spotykam. Ale czasami w weekendy spotykam się z Adamem w pubie. To znaczy, że zaplanowaliśmy to spotkanie, że umówiliśmy się na konkretną godzinę i spotkaliśmy się. Więc spotykać kogoś to jest bez planu, a spotykać się z kimś to jest spotkanie zaplanowane. Tutaj ta zmiana znaczenia nie jest taka
duża, bo w niektórych czasownikach, kiedy dodamy się, to mamy zupełnie nowy czasownik. Przykład: stać i stać się. Co to znaczy stać? Stać to znaczy nie siedzieć, nie leżeć, być na stopach. A stać się to zmienić się. Posłuchajcie przykładów. On długo stał w kolejce, żeby kupić bilet na ten koncert. Od kiedy Adam jest popularny, to stał się taki arogancki. Więc stać to nie siedzieć, nie leżeć, a stać się to zmienić się. Adam nie był arogancki, ale teraz jest arogancki, więc on stał się arogancki. I mamy dosyć dużo takich czasowników, na przykład wydawać i wydawać się, nadawać się i wiele, wiele innych. Ostatni sposób działania się. Się numer 4. Niektóre czasowniki po prostu nie istnieją bez się. Się jest ich niezbędnym elementem. To znaczy takim elementem, bez którego te czasowniki totalnie nie mają sensu. Na przykład mamy czasowniki opiekować się, kłócić się, bać się, uśmiechać się czy śmiać się. I nie ma czasownika kłócić, nie ma czasownika bać, nie ma czasownika śmiać. Po prostu nie ma. Więc tutaj się tak naprawdę nic nie znaczy i zawsze po prostu mówimy kłócić się, opiekować się, bać się i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko. Tak działa się. Podsumowanie. Sposób pierwszy. Się to znaczy samego siebie, własną osobę. Na przykład myję się, ubieram się. Sposób numer 2. To znaczy nawzajem. Na przykład Adam i Ewa się kochają, to znaczy, że Adam kocha Ewę, a Ewa kocha Adama. Sposób numer 3. Się w niektórych czasownikach trochę albo bardzo zmienia znaczenie. Na przykład spotykać, spotykać się. Stać, stać się. I 4. sposób. Się jest po prostu elementem czasownika, bez którego ten czasownik nie istnieje. Takie czasowniki to na przykład kłócić się, opiekować się, bać się i tak dalej, i tak dalej. Tych czasowników jest dosyć dużo. No dobrze, no to teraz już wiecie wszystko na temat się. Dziękuję bardzo za oglądanie i pamiętajcie, żeby zapisać się koniecznie na mój newsletter. Do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!